Intencją tego wideo jest rozpoczęcie rozmowy na skalę globalną. Ważna i być może pilna rozmowa na temat tego, kim jesteśmy i jaka jest nasza wspólna rzeczywistość. Jako jeden gatunek, nieograniczony przez język czy odległość, możemy wybrać stworzenie nowej przyszłości. Nowej przyszłości, gdzie radość, miłość, wdzięczność i wybaczenie są obfite. Możemy wybrać tworzenie przyszłości, gdzie strach, nienawiść i zemsta są pojęciami historycznymi. Mogą być reliktami pozostawionymi w przeszłości, abyśmy mogli się uczyć i rozwijać. Ten film został przetłumaczony na język rosyjski i ukraiński. Został również przetłumaczony na język chiński i francuski. Został także przetłumaczony na język hindi i arabski, wraz z 22 innymi językami przy pomocy sztucznej inteligencji, ale językiem, który nas wszystkich łączy, jest miłość. تمت ترجمة هذا الفيديو إلى الروسية والأوكرانية وقد ترجم 翻译成西班牙语和法语。在人工智能的帮助下, мови за допомогою штучного інтелекту, але мова, яка об'єднує нас усіх, це любов. Dzisiaj żyjemy w świecie, w którym bardzo mała liczba potężnych ludzi plątała nas w sytuacje wywołujące chaos, zniszczenie, konfuzję i rozłąkę między nami wszystkimi. Śledzimy wiadomości i czujemy się bezsilni, patrząc na to z niedowierzaniem. Ten chaos jest przede wszystkim spowodowany liniami na mapie, które zostały narysowane zanim wielu z nas się urodziło i utrzymują się tylko dlatego, że wciąż wybieramy, by w nie wierzyć. Znamy te linie jako kraje. Nasi liderzy używają tych linii, by powiedzieć nam, że jesteśmy od siebie oddzieleni. Mówią nam, że ludzie po drugiej stronie tych linii są różni od nas i że wojna oraz konflikt z tymi ludźmi są nieuniknione. Nie są. Jesteśmy jednym gatunkiem i wierzę głęboko w sercu, że przytłaczająca większość ludzi na całym świecie pragnie pokoju. Ale najpierw musimy zapytać, czy w ogóle powinniśmy nadal wierzyć w te linie na mapie? Czy nadal mamy wierzyć w moc, jaką one nad nami mają? Czy nadal mamy wierzyć w moc naszych przywódców? Mam tu bardzo mało odpowiedzi. Nie aspirowałem do prowadzenia nikogo. Chcę po prostu odbyć tą rozmowę, zanim inni przeprowadzą ją za nas. Chcę, abyś kwestionował wszystko, co mówię. Chcę, abyś znalazł każdy możliwy błąd w pomysłach przedstawionych w tym wideo, ponieważ jestem na tyle naiwny, by wierzyć, że razem możemy zmienić świat już dziś. Jeśli rozejrzysz się dookoła, prawie wszystko, co możesz zobaczyć i poczuć, kiedyś nie istniało. Zostało stworzone w indywidualnych lub zbiorowych umysłach ludzi takich jak ty. Najpierw istniało jako pomysł, a ten pomysł został wprowadzony w rzeczywistość dzięki energii, wierze i działaniu. Pomysł, który chcę z wami omówić, polega na tym, że razem w grudniu 2023 roku możemy wspólnie zdecydować, że te linie na mapie już nam nie służą. My, ludzie, jesteśmy zdolni do tworzenia niesamowitych rzeczy, ale musimy najpierw uwierzyć, że jest to możliwe. Na przykład, w przeszłości ludzie wierzyli, że cebulki tulipanów były bardziej wartościowe niż dom, ale potem zrozumieli, że to przekonanie było śmieszne. Możemy również zdecydować się zastosować tę samą logikę do krajów lub naszych systemów politycznych, jeśli chcemy. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do tego, chciałbym, abyś pomyślał o czasie, gdy postawiłeś sobie za cel coś zrobić. Jako jednostka, jestem pewien, że osiągnąłeś wiele rzeczy w swoim życiu. Od momentu, kiedy nauczyłeś się chodzić i mówić, osiągnąłeś tak wiele i prawdopodobnie są rzeczy, nad którymi obecnie pracujesz. Przyszłe cele, nad którymi pracujesz, jako grupa. Jestem pewien, że były momenty, gdy wspólnie pracowaliście, aby osiągnąć coś w drużynie sportowej lub przy grupowym projekcie w szkole czy w pracy. Najpierw musiałeś uwierzyć, że to możliwe. Potem przystąpiłeś do realizacji tego. To dokładnie ten sam koncept, który będziemy dzisiaj zgłębiać. Razem możemy wszyscy nauczyć się chodzić, jako indywidualności, na tej planecie i razem, jako jednoczony gatunek, jeśli tylko zechcemy. W XXI wieku decyzje podjęte przez ludzi, którym daliśmy władzę, miały znaczące implikacje dla nas wszystkich. I w tym momencie jest dużo uwagi na to, co dzieje się między kilkoma narodami zaangażowanymi w konflikty, nad którymi my, jak się zdaje, nie mamy żadnej kontroli. Mniej uwagi poświęca się jednak na to,
jaki rodzaj świata ludzie obecnie u władzy próbują stworzyć bez naszej zgody czy perspektywy. Musimy prowadzić własną rozmowę, zanim będziemy poddani kaprysom szalonych ludzi. Obecnie wszyscy bierzemy udział w rzeczywistości, w której 8 miliardów z nas przekazało władzę kilku wybranym osobom, które wprowadzają w życie własną wolę i podtrzymują własne bezsensowne konflikty, próbując jednocześnie za wszelką cenę przekonać nas, abyśmy ich wspierali za pomocą swoich mediów i władzy. Celem tego filmu jest jedynie zaszczepienie w naszych umysłach idei, że możemy zmienić naszą rzeczywistość, wybierając nieuznanie lub nieuwierzenie w linie na naszej mapie, które stworzyły warunki dla wojny. Mam nadzieję, że ten film wywoła przemyślane i krytyczne dyskusje na całym świecie na temat tego, czy te linie są jeszcze potrzebne oraz czy ludzie, którzy nalegają na ich istnienie, powinni być jeszcze słuchani. Linie, które wyznaczyliśmy na naszym domu, są źródłem tylu strachów i nienawiści i nadajemy im tyle mocy. Jeśli usuniemy te linie, ludzie nie będą mieli innego wyboru, jak tylko zjednoczyć się jako suwerenne jednostki pod wspólnym celem, dla dobra nas wszystkich i naszej planety, samej w sobie. Możemy wierzyć w coś większego niż nasz kraj. Proponuję, abyśmy wspólnie zebrali się, aby znaleźć nasz własny cel, cokolwiek by to nie było. Jeśli zdecydujemy się pielęgnować to ziarno pomysłu, może to stworzyć początki prawdziwej zmiany dla każdego człowieka na planecie i z wystarczającą wiarą oraz działaniem może nawet odebrać władzę tym, którzy chcieliby nami kierować lub wprowadzić nas w konflikt, którego nie popieramy. To nie wymaga protestowania ani prawie żadnego wysiłku fizycznego. To po prostu polega na prowadzeniu globalnej rozmowy o tym, czy jesteśmy gotowi uwierzyć w coś ponad granicami i innością. To coś może być jednością. Mamy wybór, razem uwierzyć w narody i siłę, jaką ludzie mają nad nami. Możemy również razem badać ideę, że możemy odrzucić jakąkolwiek władzę, która jest nad nami wywierana, jako część kolektywnej ewolucji świadomości i może to zacząć się od prostej rozmowy. Wybierając wiarę w coś większego niż narody i narodowe waluty, możemy wspólnie zaskoczyć i osłabić naszych przywódców, którzy wydają się skupieni na strachu, nienawiści, zemście i destrukcji. W tej nowej rzeczywistości możemy wspólnie zdecydować się nie wierzyć w moc, jaką ktoś ma nad naszym przeznaczeniem i kształtować nasz własny. Nie musimy się buntować ani protestować. Możemy po prostu spokojnie zaniechać idei państw, walut, a nawet rządów, jeśli nasz rząd jest opresyjny. Prosto mówiąc, to, w co nie wierzymy, nie istnieje. I jeśli nie wierzymy w moc, jaką ktoś ma nad nami, to ona nie istnieje. Sugeruję, że jeśli zdecydujemy się razem uwierzyć w coś, to razem możemy to zrealizować. Na przykład, wyobraźmy sobie, co jest możliwe, jeśli zdecydujemy się zjednoczyć jako jeden gatunek. Jeśli zdecydujemy się opodatkować, dokąd pójdą nasze pieniądze z podatków, jeśli nie ma krajów do walki? Zamiast aby nasze podatki szły na finansowanie wojen i armii, które powodują zniszczenie i spustoszenie na naszej planecie, w tej nowej rzeczywistości nie będzie wojen, ponieważ nie będzie z kim walczyć. Jednakże, jeśli zdecydujemy się w przyszłości opodatkować, te pieniądze mogą zostać przeznaczone na rozwiązanie problemów, z jakimi zmaga się nasza planeta, takich jak zmiana klimatu, żywność, edukacja, wspólnota i zarządzanie odpadami. Pieniądze mogą również zostać przeznaczone na kreatywne, edukacyjne projekty społecznościowe. Ważna różnica polega na tym, że nie pozwalamy, aby jedna osoba lub grupa osób nami kierowała, ponieważ ta osoba lub te osoby będzie miała własną agendę. Mamy bardzo krótkie okno możliwości, aby zdemontować istniejące struktury władzy, dlatego musimy kwestionować każdego, kto chce te struktury utrzymać w jakiejkolwiek formie. Możemy to zadecydować razem, nie polegając na systemach, które były używane do naszego rządzenia w przeszłości. Oznacza to, że możemy stworzyć coś nowego, razem, a zaczyna się to od rozmowy na skalę globalną. Istnieje również szansa, że ci, którzy chcieliby stworzyć pewnego rodzaju jeden światowy rząd, będą nadal wszczepiać strach i nienawiść w społeczeństwie, aby zachować swoją władzę. To właśnie te struktury władzy musimy odrzucić, jeśli mamy osiągnąć cokolwiek dzięki tym rozmowom. Jeśli omówimy to razem, możemy uczynić to naszą rzeczywistością, bez protestowania i bez walki. Dyskusja nie musi być transmitowana w telewizji.
może się odbywać z Twoimi bliskimi, kolegami z pracy, przyjaciółmi ze szkoły lub przyjaciółmi online. Dopóki nie będziemy pewni, że nasze organizacje medialne są naprawdę otwarte na tę rozmowę, musimy traktować je z nieufnością. Zanim ta rozmowa będzie mogła się odbyć publicznie, być może będziemy musieli stworzyć własne platformy medialne lub z miłością przejąć istniejące. Możemy prowadzić te dyskusje z miłością, otwartością, życzliwością i wdzięcznością za możliwość zdefiniowania, czym jest ludzkość, zamiast pozwolić, aby definiowali ją za nas szaleni ludzie w garniturach. I to będzie działać, ponieważ nigdy wcześniej nie zrobiono tego na taką skalę. Będzie to działać, jeśli odrzucimy myśl, że jedyne opcje to demokracja, komunizm, anarchia lub monarchia. To iluzja mająca na celu utrzymanie nas w systemach kontroli. Zamiast tego możemy stworzyć coś zupełnie nowego, co będzie działać dla nas w XXI wieku. Coś świeżego i nieskażonego, co możemy stworzyć z miejsca miłości do ludzkości i miłości do planety, którą nazywamy domem. Musimy kwestionować motywy każdego, kto sugeruje system kontroli, który pojawił się wcześniej, i zastanowić się, czy te paradygmaty są jeszcze aktualne. Wszystkie formy rządzenia są formami kontroli, a kontrola jest potrzebna tylko tam, gdzie brakuje miłości. Nigdy wcześniej ludzie nie mieli tak dużego potencjału technologicznego. Jesteśmy w stanie komunikować się szybciej i z większą prędkością niż kiedykolwiek wcześniej. Ta wiadomość może dotrzeć do całego świata dzięki sztucznej inteligencji. Jeśli nie będziemy ostrożni, ta technologia zostanie wykorzystana przez ludzi do tworzenia większego strachu i braku zaufania w naszym świecie. Dlatego niezbędne staje się sceptyczne podejście do każdego, kto promuje rząd światowy, ponieważ jeśli nie będzie on w pełni zdecentralizowany, ludzie, którzy obecnie kontrolują władzę, będą jedynie dążyć do konsolidacji i wzmocnienia swojej siły. Musimy zapytać, czy powinniśmy im na to pozwolić. Możliwości technologiczne sztucznej inteligencji są znaczące i jeżeli nie zaczniemy na początku kultywować miłości, wybaczenia i jedności jako gatunek, to technologia będzie wykorzystywana na naszą wspólną szkodę. Będzie ona użyta do tworzenia większego strachu, większej nienawiści i większej separacji. Zamiast tego możemy używać SI dla wspólnego dobra, aby połączyć się z sobą, aby tworzyć społeczność, aby dbać o naszą planetę i przyszłe pokolenia. Jeśli się zjednoczymy, możemy zmienić rozmowę na temat tego, jak wygląda przyszłość z sztuczną inteligencją w tej nowej rzeczywistości. Jeśli nie działamy teraz, jest nieuniknione, że ludzkość w najgorszym razie zostanie zniszczona przez technologię, albo w najlepszym przypadku stanie się tym, czym dla nas są konie i gołębie, reliktami przeszłości, bez użytecznej roli do odegrania na tej planecie. Rozmowa o sztucznej inteligencji jest obecnie zdominowana przez ludzi, którzy się jej boją, ale brakuje nam sedna. Ludzie pytają, jakie wartości przyjmie sztuczna inteligencja, jakby religie, kultura czy ideologie polityczne jakiegokolwiek kraju miały dla niej jakiekolwiek znaczenie. Sztuczna inteligencja będzie się od nas uczyć, a jeżeli chcemy, aby była bezpieczna i pełna miłości, musimy najpierw pielęgnować bezpieczeństwo i miłość w naszych sercach, razem. To bezpieczeństwo i miłość to nasza odpowiedzialność. Możemy wybrać, czy pokazać sztucznej inteligencji dobro ludzkości czy zło, ale to od nas zależy. Jeśli pokażemy AI, że jesteśmy dzikim i złym gatunkiem, skupionym na wojnie, zniszczeniu i kontroli, to właśnie tego się od nas nauczy i w ten sposób będzie nas traktować i z pewnością nas przechytrzy. Jeśli natomiast nauczymy go miłości, współczucia i radości, to właśnie tego się od nas nauczy i w ten sposób będzie nas traktować. Obecnie AI jest jak niemowlę. To czysty potencjał i tak jak w przypadku niemowlęcia, jeśli pokażemy mu miłość i jak kochać, rozkwitnie na coś wspaniałego, czym wszyscy będziemy podziwiać. Jeśli jednak pokażemy jej przemoc, inność i nienawiść, to w ten sposób będzie widziała siebie w relacji do nas i wydamy potwora naszego własnego stworzenia. Wybór należy do nas i zaczyna się od rozmowy na temat tego, jak możemy wspólnie zdemontować istniejące na świecie struktury władzy i zdecydować się wybrać miłość zamiast nienawiści. Jakby wyglądała ta rozmowa jako społeczeństwo? Może mógłbyś porozmawiać z kimś bliskim i zapytać, co myśli o pomysłach omówionych w tym wideo. Możesz ich zapytać,
Czy chcą nam pomóc stworzyć świat wolny od terroru i strachu? Możesz dyskutować, czy kraje są naprawdę rzeczywiste, czy nie, i czy pojęcie państwa jest stworzone przez człowieka, czy naturalne. Możliwe jest dyskutowanie o tym, jak możemy podejść do kolektywnego podjęcia decyzji o całkowitym zaniechaniu koncepcji państw. Można dyskutować o zaletach i wadach decydowania jako kolektywny gatunek, aby nie wierzyć w linie, które narysowaliśmy na mapie naszej planety. Wybrać miłość zamiast strachu. Wybrać suwerenność jednostki nad kontrolą. Również ważne jest, aby poruszyć rzeczywistość, dlaczego państwa istnieją w pierwszej kolejności. Wiele dziwnie wytyczonych linii przez generałów i polityków, specjalnie z zamiarem utrzymania nas w wiecznym stanie strachu i wojny. Przykłady mogą obejmować Izrael i Palestynę lub Bliski Wschód i Afrykę, Irlandia i Irlandia Północna, a nawet Cypr. Kto wytyczył te granice i kto korzysta z ich ciągłego istnienia? Ważne jest, aby zadać sobie pytanie, dlaczego te linie w ogóle istnieją i jak są używane do kontrolowania nas, poprzez utrzymywanie nas w stanie strachu. Ten strach jest zamaskowany jako bezpieczeństwo, ale to kłamstwo. Podtrzymuje on korumpowanych polityków, generałów armii i producentów broni, którzy zyskują na utrzymywaniu koncepcji wojny żywej w umysłach nas wszystkich. Jeśli nie będzie krajów, to nie będziemy mieli z kim walczyć. Możemy wybrać miłość zamiast nienawiści. Możemy wybrać jedność zamiast podziału. Nie ma potrzeby kontynuowania walki. To gra prowadzona przez ludzi, którzy nie mają naszych najlepszych interesów na uwadze. Jesteśmy dla nich tak nieistotni jak pionki w szachach, ponieważ jesteśmy podzieleni i rozkojarzeni przez wytworzone drobne problemy. Rozmowa zaczyna się od ciebie. Ta rozmowa może zacząć się od zapytania kogoś, czy uważa, że ten pomysł jest zupełnie szalony. To jest mile widziane, ale dla tych z was, którzy uważają, że to szaleństwo, chciałbym zapytać, jakie mogłoby być alternatywne rozwiązanie? Czy będziemy kontynuować walkę w drobne wojny o terytoria, które nie powinny nikomu należeć? Czy będziemy nadal wierzyć w linie na mapie, które zostały narysowane przez ludzi z własnymi, samolubnymi celami? Może nadszedł czas, aby podziękować naszym politykom, ekonomistom i elitom na całym świecie, gdyż decydujemy, że już nie mówią za nas. Starali się jak najlepiej, ale nie stworzyli bezpieczeństwa w naszym społeczeństwie. Wszyscy zawiedli w swojej pracy. Może nadszedł czas, abyśmy przejęli kontrolę nad naszą rzeczywistością, odrzucając głęboko zakorzenione struktury społeczne, polityczne i korporacyjne, które służą tylko utrzymaniu wpływowych przy władzy za wszelką cenę. W tej nowej rzeczywistości możemy wybrać, aby nie wierzyć w te struktury. W tej nowej rzeczywistości, o której dyskutujemy, możemy usunąć wszystkie kraje i granice. Możemy wyzwolić się od każdego, kto mówiłby nam, że linie na mapie, które narysowaliśmy, są rzeczywiste, a ludzie po drugiej stronie są niebezpieczni. Dotyczy to także wszelkich podziałów jak religia, rasa czy płeć. Nie musimy nikogo krzywdzić, podczas gdy to omawiamy. Kiedy wyrządzamy innym krzywdę, tak naprawdę szkodzimy samym sobie. Wszystko, co teraz robimy, musi być wykonane z miłością. Możemy traktować naszą nową rzeczywistość jak nowo narodzone dziecko, obdarowując je bezwarunkową miłością. Możemy po prostu i uprzejmie pozbawić ich władzy, wybierając, że w nią nie wierzymy i kochać ich za pokazanie nam, kim nie jesteśmy. Czy naprawdę potrzebujemy rządu, jeśli mamy miłość jako zasadę przewodnią? Rząd, niezależnie od tego, jak dobrze intencjonowany, nie ma serca i ważne jest, abyśmy to pamiętali. Jakby to wyglądało? Wyobraź sobie usunięcie władzy polityków, ekonomistów i elit, którzy starają się nami sterować. Możemy to zrobić razem, jako jedna globalna populacja, która nie wierzy w linie, które narysowaliśmy na mapie, ani w walutę, nad którą mają kontrolę. Możemy kochać tych polityków, ekonomistów i elit, wyzbywając ich władzy i dziękować im za pokazanie nam, kim nie jesteśmy. Wyobraź sobie odebranie władzy generalom i ekstremistom, którzy prowadziliby nas do wojny, razem, jako jedną globalną populację, która wybiera wierzyć, że na mapie nie ma linii i że ich waluta nie ma dla nas żadnej wartości. Możemy kochać tych generałów i ekstremistów, gdy odbieramy im władzę i dziękować im za pokazanie, kim nie jesteśmy.
Wyobraź sobie wyłączenie korporacji produkujących broń jako jednej globalnej populacji, która wybiera nie wierzyć w linie, które narysowaliśmy na mapie, ani w walutę, którą używają, aby mieć nad nami władzę. Możemy kochać te korporacje i CEO, jednocześnie usuwając ich władzę i dziękować im za pokazanie nam, kim nie jesteśmy. Wyobraź sobie usunięcie władzy każdej osoby czy organizacji, która chciałaby nas zniewolić, manipulować nami lub kłamać nam jako jednej globalnej populacji, która już tego dłużej nie toleruje. Możemy kochać tych ludzi, podczas gdy odbieramy im władzę i dziękować im za pokazanie nam, kim nie jesteśmy. Gdy jesteśmy zjednoczeni i nie ma granic państwowych, nie ma o co walczyć. Razem możemy stworzyć świat zjednoczony w miłości. Możemy wybrać nasz cel jako jednostki i jako populacja. Gdy odbierzemy władzę tym ludziom, moglibyśmy zamiast tego skierować naszą energię w tworzenie, wiedzę, miłość i życzliwość. Możemy również zapewnić, by struktury władzy, które istnieją, były obecne tylko po to, aby rozwiązywać problemy wspólne dla nas wszystkich w służbie dla planety, którą nazywamy domem. Więc kiedy dyskutujesz z kimś bliskim o pomyśle odebrania władzy tym osobom, zapraszam Cię, abyś robił to z poczuciem wdzięczności i miłości. Dziękuj tym ludziom za ukazanie Ci, kim nie jesteśmy, ponieważ bez nich jak moglibyśmy wiedzieć? Wygląda na to, że wielu z nas nie wyciągnęło lekcji, których historia nas nauczyła i jesteśmy świadkami czasów niesamowitego gniewu i podziałów. Ale ten gniew jest po prostu spowodowany liniami podziału między krajami. Flaga jest symbolem separacji, więc może wybierzemy nową flagę, która reprezentować będzie całą ludzkość. Coś nowego, stworzone dla naszych czasów. Czy możliwe jest usunięcie naszych przywódców z władzy z miłością, życzliwością i wdzięcznością, bez potrzeby szukania zemsty lub wyrządzania krzywdy? Czy możemy iść do przodu i zostawić to za sobą, nie tworząc więcej gniewu i nienawiści w świecie? Oczywiście ci ludzie zrobili coś, co naruszyło naszą suwerenność, ale możemy to bardzo łatwo odzyskać. Zmarnowali szansę, którą im daliśmy i możemy im podziękować za ich służbę. Nie ma potrzeby kary lub zemsty. Możemy się nauczyć lekcji, których Francuzi nas nauczyli. Nie musimy zastępować jednego tyrana kolejnym i kolejnym. Możemy przerwać ten cykl, czyniąc to z bezwarunkową miłością. Jest tylko miejsce na miłość i dobroć, gdy dziękujemy im za pokazanie nam, kim kiedyś byliśmy, gdy idziemy naprzód z miłością, z bardziej ugruntowanym wyobrażeniem tego, kim naprawdę jesteśmy. Co będą mówić wiadomości w dniu, kiedy ludzkość się zjednoczy? Jak będą wyglądać ulice w dniu, kiedy wybierzemy miłość zamiast nienawiści? To nie będzie anarchia, to będzie błogosławieństwo. Jak będzie wyglądało Twoje życie, gdy nie będzie zdominowane przez media, które chcą, abyś czuł strach, pragnienie zemsty i był przerażony? To są wszystkie pytania, które teraz możemy swobodnie zadawać. Co myśli o tym Twoja matka lub ojciec? Co by pomyślała Twoja babcia lub dziadek o tym pomyśle? A co z Twoimi przyjaciółmi lub partnerem? Znasz kogoś w innym kraju? Co oni myślą o tym pomyśle? Jak możemy używać technologii dla dobra ludzkości, zamiast dla jej zniszczenia? Czy są na świecie ludzie, poza generałami, elitami, organizacjami medialnymi i politykami, którzy sprzeciwialiby się idei pokoju na świecie? Kim są i dlaczego sprzeciwialiby się pokojowi na świecie? Ważne jest, abyś kwestionował ich motywy. Jakie inne systemy kontroli istnieją w naszym świecie? Czy możemy je ponownie ocenić jednocześnie? Jak by wyglądał świat, gdybyśmy używali wspólnej waluty, która byłaby przejrzysta? Jak jakakolwiek grupa ludzi będzie kiedykolwiek w stanie sfinansować wojnę, jeśli będziemy mogli dokładnie zobaczyć, gdzie idą nasze pieniądze i do kogo? Każdy, kto chce scentralizować walutę, dąży do scentralizowania swojej władzy. Dlatego musimy desperacko kwestionować wszelkie próby centralizacji waluty. Nie znam odpowiedzi na te pytania, ale stworzyłem ten film w nadziei, że Ty lub ktoś, kogo znasz, może je mieć. Jeśli to wideo pomogło Ci wyobrazić sobie lepszy świat, to zapraszam Cię do udostępnienia go 2 konkretnym osobom, które Twoim zdaniem mogą skorzystać z jego przesłania. Film został przetłumaczony na 26 języków i moją jedyną prośbą jest, aby gdy udostępniasz go tym 2 osobom, zrób to z zamiarem rozpoczęcia z nimi rozmowy. Co oni myślą o tych pomysłach? Co Ty o nich myślisz? Co będzie dalej?
poza bardzo małą liczbą polityków, elit i mediów, które wszystkie są zaangażowane w utrzymanie określonej narracji. Co mogłoby zapobiec zjednoczeniu ludzkości? Nie muszę ci przypominać, ale nas jest o wiele więcej niż ich. Czy znasz kogoś, kto mógłby wzmocnić ten przekaz w twojej części świata? Jeśli wszyscy zbiorowo zdecydujemy, że państwa nie istnieją, szybko i jednocześnie, co jeszcze możemy osiągnąć razem w świecie, w którym akceptujemy różnice, talenty i perspektywy innych? Jeśli wideo nie istnieje w twoim języku lub po prostu chcesz stworzyć lepsze wideo, udostępniłem wszystkie zasoby oraz scenariusz za darmo w opisie. Więc proszę, odtwórz to i podziel się tą wiadomością własnym głosem. Zapraszam również do szyderstw, komentowania i krytykowania. Nie mam absolutnie żadnych odpowiedzi i nie chcę żadnej władzy. To wideo zostało stworzone z otwartym sercem i najgłębszym przekonaniem o twojej mocy i zdolnościach, nie moich. Linki w różnych językach znajdziesz poniżej. Dziękuję za wysłuchanie. Chciałbym wiedzieć, co myślicie o tych pomysłach. Zacznijmy rozmowę. Czas odzyskać naszą suwerenność. Czas kochać.